Lechem Poznań. Prosimy o pytania. Dzień dobry, Adam Kołodziejski, NC+. Coach, I would like to ask, are you conscious of the importance of the game? Because it's the biggest match in Poland in the last few years, and I would like to you to describe your opponent, team and coach in Odwiedź. Thank you. Thank you for the question. I am well aware of the importance of the match. Even though you know, this match is every other match worth 3 points. However, this worth a lot more in the heads of the psychology of myself, of the team, obviously, of the club, or of fans, of the city, the country overall. So yeah, I'm well aware of that. And I think we're ready for that, even though we didn't quite go as planned last weekend. But overall, there's a lot of positive things we've gotten out of that ourselves. And mentality and the atmosphere in the locker room of the players was obviously down for a few hours and 2 days after that, the game. But we picked it back up, and they're getting better and better overall, and that's why the atmosphere of self-confidence is really on a high level, and I'm happy with this. Generally, Lech, I do know from what I've seen, and I've followed even in the past. I was even their guest a few years back when they had a coaching conference. I think it was like 3 years ago, and I was really well received over there. But this has got nothing to do with this anymore. I know my role, and even by yesterday's visit of the Uprising Museum, I really got myself grown to Legia even a lot more than I was, and there's no doubt that we're gonna give everything we have, even what we don't have, to win the game on Sunday. Quickly about Bjelica, he's a good friend of mine, he's a good colleague of mine. He went to the academy in Croatia where I was working as a professor, and he's a mentor and teacher in a way. And really passionate person, a guy that's experienced already, even with his young age. He's quite experienced, good personality, a sincere man, and a good coach. And obviously in a career, we didn't talk these last days. We're probably going to get a chance to see each other in Lech, if not before, then maybe after the game. I know he's been sent off, so he's not going to be on a bench. But generally, I have obviously positive opinion about him, and I am kind of in a way sorry he's not going to be on a bench in such a big game. Would be a big thing for Poland. Would be a big thing for Croatia as well, to have 2 Croatian coaches on a derby, the biggest derby in Poland. But as I say, we respect the team. But I must say one thing that I always lately say a lot, and this is we have one goal, and one goal is to be the champion in the end. But we also have one goal, and that is to win the game on Sunday. This is one goal we really want. We want it as a reward for the good work the players and the team is putting in, and it slipped last weekend. We will not allow that it does slip this weekend that easy. Thank you. It was a longer one, so sorry, he got me into that. So. No worries. Trener powiedział, że bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny jest to dla nas mecz, i ten mecz można powiedzieć, że jest dużo ważniejszy niż same 3 punkty, znaczą dużo więcej. Przede wszystkim dla psychiki i dla tego, co się dzieje w głowie, dla trenera, dla klubu, dla zawodników, nawet może być dla całej piłkarskiej Polski. Natomiast jesteśmy na to gotowi. Nawet jeśli po tym przegranym meczu ta atmosfera w szatni była trochę gorsza, to jednak było też dużo pozytywnych rzeczy i z tego chcemy czerpać. Po tych kilku dniach tej gorszej atmosfery wszystko wróciło do normy i rośnie nasza pewność siebie. Trener zna dobrze tę drużynę, miał okazję ją zobaczyć, nawet kiedyś był zaproszony przez klub około 3 lata temu na konferencję dla trenerów. On został tam bardzo dobrze przyjęty, ale teraz oczywiście sytuacja uległa zmianie i trener bardzo dobrze zna
swoją rolę. Jeszcze raz podkreślił, że wie, jakie znaczenie ma ten mecz dla naszego klubu. Trener tutaj wczoraj też nawiązał do wczorajszej wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego, że bardzo dużo to dla niego znaczyło i on po tej wizycie czuje się jeszcze bardziej związany z Legią i wie, że damy z siebie wszystko, żeby w tym meczu wygrać. Co do trenera naszych przeciwników, trener powiedział, że bardzo dobrze zna się z trenerem Bielicą, że są kolegami. Miał okazję uczyć się w szkole, gdzie trener był profesorem, kształcić. W młodym wieku jest naprawdę doświadczonym trenerem, ma bardzo ciekawą, dobrą osobowość. Jest to bardzo fajny człowiek, ogromny pasjonat. Trener wie, że nie będzie go na ławce rezerwowych, ale mam nadzieję, że będzie okazja, żeby przynajmniej porozmawiać. Nie rozmawiali w ostatnich dniach. Mam nadzieję, że będzie okazja do rozmowy w trakcie meczu. Jeżeli nie przed, to być może po nim. Także jego opinia na temat szkoleniowca jest naprawdę bardzo pozytywna. Trener powiedział, że to będzie też ważny mecz dla kibiców w Chorwacji, bo na ławkach rezerwowych obu drużyn będą Chorwaci w najważniejszym meczu, można powiedzieć w derby naszego kraju. Trener ma dużo szacunku do drużyny Lecha Poznań, ale on też wielokrotnie mówił, że nasz główny cel to Mistrzostwo Polski, ale teraz naszym celem jest też wygrana w tym meczu i trener chciałby, żeby to była nagroda dla zawodników za ich ciężką pracę. Uciekł nam ten dobry wynik w Białymstoku, więc mam nadzieję, że teraz w niedzielę wygramy. Izak Oprawiak, Przegląd Sportowy, dzień dobry. Panie trenerze, ja chciałam zapytać przede wszystkim o Artura Jędrzejczyka, który wiemy, że nie został powołany do reprezentacji Polski, ma poddać się operacji zabiegowi palca. I po pierwsze, czy już wiadomo, kiedy będzie ta operacja? Czy on będzie jechał na mecz z Lechem Poznań, czy będzie brany pod uwagę? I dlaczego teraz zapadła ta decyzja? Czy piłkarz naciskał, czy może to jest Pana decyzja, czy może konsultował Pan ją z selekcjonerem reprezentacji? Yeah, it's been when I came here, I had meetings with players, and I had meeting with Artur as well. And the first sentence he said was, "My name is Artur," and the second sentence, I felt something was wrong. I'm joking a bit, but not too much. He had this finger is really bothering him a lot. Yesterday, I was on a phone call with national team head coach, Mr. Adam. We spoke really late at night together, informing him about the situation here. Artur's finger is really not progressing well. He's being distracted by it really more and more on a training. Every time he's holding it like this, and he can't focus on the pitch 100%. He can't focus on the pitch even 50%. This is really tough. Generally, idea in the beginning was to finish off the season and then do that after the season. But yesterday, with the president of Legia, myself and Artur, we made a decision that Artur is going to take a surgery on Monday or Tuesday, the latest. He will not go for the national team call-up this time. In the national team, they're aware of it and they're supporting it because they see it is really bothering him. So this is it. Regarding the Lech Poznan's game, this is also a question. We will see today and tomorrow how he's going to feel psychologically and even painfully, because imagine if your finger is, every time you touch somebody is getting dislocated, it really bothers a lot. And there's like a lot of touches you have in a game. So we will even see for the game on Sunday if he's going to be on the lineup or not. Trener powiedział, że kiedy pierwszy raz rozmawiał z Arturem i po tym jak przedstawił, jak ma na imię, to od razu widział, że coś jest nie tak i rzeczywiście ten palec bardzo mu przeszkadza i trener wczoraj miał bardzo długą rozmowę z naszym selekcjonerem, rozmawiali do późnych godzin. Trener poinformował go o wszystkim, co się dzieje w drużynie, rozmawiali właśnie też o Arturze. I to, co nas zmartwiło, to, że ten palec cały czas
ta sytuacja nie poprawia się, wręcz ulega pogorszeniu. Artur nie mógł się skupić na tym, co dzieje się na boisku, nie tyle w 100%, może nawet w 50%, więc założenie było takie, żeby tę operację przeprowadzić po sezonie, ale biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, wraz z prezesem, wraz z Arturem, trener zdecydował, że tę operację trzeba przeprowadzić jak najszybciej, więc ona będzie mieć miejsce w poniedziałek lub we wtorek najpóźniej. Wiąże się to z tym, że Artura nie będzie w najbliższym zgrupowaniu wyjątkowo naszej kadry, natomiast w reprezentacji wszyscy wiedzą o tej sytuacji bardzo dobrze i bardzo go wspierają. Co do meczu z Lechem Poznań, to jeszcze nie jest przesądzone. Na to pytanie odpowiemy, biorąc pod uwagę to, jak Artur będzie się czuł jutro, jakiej będzie też kondycji psychicznej przez tego palca, bo to jest naprawdę ogromny dyskomfort, kiedy przy każdym kontakcie ten palec ulega, można powiedzieć, on się przesuwa i tak dalej. Jeszcze dopytam, ponieważ ze sztabu reprezentacji mamy takie informacje, że Artur nie zagra w Poznaniu. Tak oni nas poinformowali jednoznacznie, że Artur z Lechem nie wystąpi. Against Lech. That he won't play? No, that's not true. There's information you can't control the information sometimes. However, somebody interprets the information, but decision hasn't been made yet. He might play, he might not. I definitely will make it a final decision on the very morning on the Sunday, but there's a good chance that he won't play. He won't play, but not a final decision yet. We have one positive decision, that is that Guillermo is on a training with us for the last 7 days, and he's going to be on a bench for the Lech Poznan game. Just to let you know this information, for example. Trener powiedział, że nie jest to potwierdzona informacja. Czasami jest tak, że nie można pewnych informacji kontrolować i można je źle interpretować, ale nie ma jeszcze przesądzonej decyzji. Definitywnie trener decyduje w niedzielę rano. Ale jest też jedna bardzo pozytywna informacja, z którą trener się podzielił, że Guillermo trenował z nami w tym tygodniu i na pewno będzie na ławce rezerwowych w Poznaniu. To co do tych pozytywnych decyzji, informacji, to jak wygląda sytuacja z Hildeberto i czy Krzysztof Mączyński? Wiadomo już, że pojedzie. Hildeberto is also training. He had a team training yesterday. We will also see whether he will be on the bus regarding his physical condition overall. Regarding Mączyński, you're right. He had 7 days after the cup game. He had a knee problem, and he was as well yesterday having his first training with us. Also, haven't been on a pitch for 7 days. We will also see today or tomorrow, the latest, if he's going to go. He's going to go to Lech for sure. We're going to see how much and which position he's going to play, or be on a bench or play. But we'll see that by Sunday. And Mączyński as well, yeah. Więc tak, co do Berto, to on już trenował wczoraj z drużyną. Tak samo Krzysztof Mączyński. Wczoraj po dłuższej przerwie, on przez 7 dni pauzował po tym meczu pucharowym, miał okazję trenować z drużyną i on pojedzie do Poznania, ale nie wiadomo jeszcze, czy wystąpi, czy będzie na ławce rezerwowych. Też nie ma takiej decyzji. Proszę? Dzień dobry, Katarzyna Szatkowska, Gazeta Wyborcza. Ja bym chciała zapytać o zawodnika Daniela Cimaczukwu. Jaka jest jego rola w drużynie i czy będzie on w ogóle brany pod uwagę w pierwszym składzie? Na mecz z Lechem Poznań. Na mecz z Lechem Poznań i w ogóle, bo w ostatnim meczu z Jagiellonią nawet nie był na ławce rezerwowej. We have quite a few players that are playing up front on a striker position. His primary position is a striker, and he's over there. He's fighting right now with Sadiko and Niezgoda. And I must say, right at this very moment, they are 1 or 2 steps ahead of him regarding the entire performance, the entire delivery. Chukwu is training well. He's really putting his all effort in the training. But right now, my first 2 picks at this very moment are Sadiko and Niezgoda. We'll see if that changes in the future. But for the game against Lech Poznan, Sadiko and Niezgoda are going to be the ones going with me to Poznan. Ten powiedział, że jest bardzo jest duża rywalizacja na pozycji Daniela. On jest napastnikiem, więc tutaj rywalizuje z Jarkiem Niezgodą i z Armando Sadiku i
można powiedzieć, że w tej chwili ci dwaj zawodnicy są krok przed Danielem, natomiast on trenuje, on daje z siebie wszystko na treningach, więc pracuje, żeby wywalczyć sobie pozycję, ale jeśli trener teraz ma dokonać wyboru, to tym wyborem będzie właśnie Armando i Jarek Niezgoda i raczej nie zobaczymy Daniela w Poznaniu. A czy jest brany pod uwagę na innej pozycji, niekoniecznie napastnika? Different or defend? Different position. Different. He does play on a training, sometimes on a winger, sometimes behind the striker, but as I say, there's especially with some players being recovered and getting back on a team, I'm rotating a lot, but as you understand, I came here on Thursday and we had 3 games in 8 days. It was really a lot to get things all together, and we needed some points. We had to win the cup game, which was maybe not too hard, but it wasn't too easy either. 5 hours drive there, 5 hours drive back, and then with the Jagiellonia, bit of an upset match that we've had at the end. Things are slowly getting together closely. There's going to be a lot of chance for Cykl to show his and everything. But as I say, yes, I'm aware of all these things and positions as well. But right now, I can't tell you who the 18 players are going to be. If you want me to read you the 18 players, I can do that. But I can't do that, unfortunately. But today, on Friday, my first 2 picks for this position are Sadiko and Niezgoda, and we'll see what that happens in the future, if that changes at all. Ten powiedział, że tak, że próbował go już i na skrzydle, i właśnie na pozycji za napastnikiem. Trener stara się rotować składem, ale też nie jest łatwo mu wypróbować różne rozwiązania, ponieważ właśnie nie rozegraliśmy 3 mecze, więc na razie skupiamy się na tym, by wygrywać kolejne spotkania. Może ten mecz w Pucharze Polskim był trochę łatwiejszy, ale też musieliśmy go wygrać i trener tutaj nie będzie zdradzać konkretnej 18 na każde spotkanie, ale jeżeli ma powiedzieć o swojej piątkowej decyzji, to na ten moment wybiera Sadiku i Niezgoda. But maybe the one at the end, just to kind of get you clear to the whole thing, individual players are really important, obviously, but a team is more important. So whoever plays, and even to Guilherme, we had a meeting, I let everybody know, no matter of your individual strengths or weaknesses, the team is most important. That's how Legia is going to play or try to play in the future, and everybody's going to have to let their individual egos, in a way, put it away, and then fight for the team first, and then use those individual skills for the team to be better. And the same thing is going to be with Cykl and anyone else. So I'm saying again, yes, names are important, but the team is more important. Ten powiedział, że tutaj chciałby jeszcze dodać, żeby wyjaśnić wszystko, że to jak Legia będzie grała, będzie opierało się na jej grze zespołowej i zespół będzie ważniejszy niż indywidualni zawodnicy, i też mówił o tym w szatni, rozmawiał nawet, tutaj mówił, że miał rozmowę z Guilherme, że najważniejszy jest zespół i dopiero potem będą się liczyć te indywidualne umiejętności każdego z zawodników, które będą pomagać, żeby zespół właśnie grał lepiej i z tego zrobić użytek. Także najpierw zespół, a każdy twoje ego powinien schować do kieszeni i skupić się na grze zespołowej. Dziękujemy. Pytam o Artura Jędrzejczyka. Ile wynosi przerwa po takiej operacji, po takim urazie? I drugie pytanie, kto może go zastąpić, bo naturalnym następcą wydaje się tutaj Łukasz Broś, ale czy może trener dostrzegł innego zawodnika, który mógłby zagrać na prawej obronie? Bo na przykład Jacek Magiera próbował na tej pozycji Michała Kucharczyka. I understood that. It's going to be between 3 and 4 weeks. So I'm thinking maybe for the Wisla game, he will not be for the Lechia game for sure ready. For the Wisla game, he will, I hope. Regarding the position, you're right. I was thinking about other options, but for the time being, Broś is going to be the solution to actually start the game. If in this situation, if Jędrzej is not going to play. Ten powiedział, że tak, przerwa będzie wynosić około 3-4 tygodnie, więc na pewno nie będzie mógł wystąpić w meczu z Lechią, ale być może będzie już gotowy na mecz z Wisłą. I tak, że takim najbardziej oczywistym rozwiązaniem będzie Łukasz Broś i to chyba on będzie tym właśnie pierwszym wyborem w najbliższym meczu. Dziękujemy. Dziękuję.